Proszę. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Widzę, że już koszenie ma za sobą. O, I tak, przód i tył? Tak, już skończyłam wszystko. No dobrze, to w takim razie dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Ciszej, Beata, przecież teraz zakłuszasz. Jak mogę nagrywać? Witajcie w kolejnym odcinku. No wariat, no po prostu wariat, no. Przepraszam. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Dookoła Nas. Prawda? Mamy już piątek po południu, my jesteśmy na wsi znowu. No i dzisiaj już za wiele nie nagramy, ale jutro widzimy się od samego rana. Także tyle. Zapraszamy do oglądania. Witajcie kolejnego dnia. Jest godzina 7 rano. My tradycyjnie zaczynamy dzień od kawusi. Już sobie zrobiłaś kawusi? Herbatkę. Herbatkę, no dobrze. No to ja kawę, Beatka ma herbatkę, ale te drzwi skrzypią strasznie, trzeba coś zrobić. No i cóż, za wiele to mi się wydaje, że my dzisiaj nie zrobimy, bo zapowiada się bardzo upalnie. Co? Leniuchujemy dzisiaj, Na lajciku. ale coś tam zrobisz. Muszę posadzić tą pyszną główkę, żeby nie padła. Myślałam tak o klebatisie, żeby go podwiązać, bo on wisi. Może powiemy coś o gałży, bo ona teraz pięknie się prezentuje, pięknie wygląda. Okej, To wtedy można coś zrobić. to ruszamy z kolejnym dniem. Ta hortensja jest bardzo mała, mówię o tej. A, o tej białej Anabel. No mała. To ja ją w zeszłym roku przywiozłam od rodziców, to ona była gdzieś taka. A ona teraz zamiast rosnąć, to ona maleje. Znaczy, ja podejrzewam, co jest przyczyną. Podejrzewam brzozy. Dlatego, że jak w ogóle jak kupiliśmy tutaj działkę, to brzozy były dużo mniejsze. I sadząc nawet tutaj te pęcherzyce i tego derenia, to normalnie można było wkopać łopatę w ziemię. A w tej chwili, no to tak jak nawet tu stoję, to już praktycznie nie ma szansy na wkopanie łopaty. Bo takie duże mają brzozy Korzenie po prostu i przeszkadzają. one wypijają wodę. To brzozy w ogóle wypijają wodę, gdzie by nie były. No. A tutaj no niestety, no, te rośliny potrzebują wody. Nas tu w tygodniu nie ma, żeby podlewać, tylko w weekendy. I one po prostu cierpią z powodu braku wody. No, Słuchaj, to trzeba ją, to jest moja teoria. trzeba ją teoria. przesadzić gdzieś tutaj. No można by było pomyśleć, tylko tak naprawdę to gdzie ją przesadzić? A tutaj gdzieś jak ta lampka. Nie, no co ty, no. No tam jest ta hortensja ogromna. No a z kolei co, lampkę? No lampki się przestawić nie da. A tu pod tą hortensją, nie widzę tego kompletnie. Już można by było powiedzmy tą trawę zlikwidować. Szkoda, bo ona Ale jest no właśnie, ładna. no, już mnie też jest jej szkoda, bo no, ona jest taka nietuzinkowa bardzo, no. Nie wiem, ja nie mam pomysłu, bo tutaj no tam można, ale to też się zasłoni tamtą hortensję. Bo nawet jakbyśmy przesadzili ją na jesieni, jakby wyleciały te pomidory i habry a la słonecznik. Ja mam pomysł. Chodź, zrobimy sobie kawusie, napijemy się kawusi Będziemy i pomyślimy. rozkminiać. Będziemy rozkminiać, gdzie przesadzić tą małą hortensję. Ale to takie rozkminianie to najlepiej właśnie jak się idzie i patrzy. A takie na sucho, takie wiesz przy stole to tak. No to Nie nie za na bardzo. sucho, no przy kawie. Ja nie o tych suchotach. Nie o tych suchotach. No nie, no trzeba będzie pomyśleć, bo szkoda tej. Bo one są przecież, te anabelki białe są przepiękne, a tutaj niestety, no. Beatka jakiś czas temu
siała piękne kwiatuszki, tak? Tak, oczywiście. No i posiałaś co? Posiałam słoneczniczki różnego rodzaju. Różne tam był niski, pełny chyba jeszcze jakiś. No nie pamiętam dokładnie tych nazw, ale to były różnego rodzaju słoneczniczki. A proszę, tada! Mamy habry, mamy pomidorki. Tu też jest pomidor. No pomidorów to ja się nie Ja spodziewałem. też nie. Ja też nie. Habrów też się nie spodziewałam, bo mówię, no. Chyba się złamała. Jedna gałąź. O, nawet więcej gałązek. Jaka szkoda. Na kompost. No trudno. Śliczne one są, szkoda. One są bardzo wiotkie. Dlatego się połamały. No trudno, jest jak jest, no. Są Ale- ozdobne? Są ozdobne. Liście mają piękne? Mają piękne. Mogą rosnąć? Mogą. Nawet pomidory mogą być piękne, prawda? Oczywiście, że tak. No ale żarty żartami, ale one naprawdę mają bardzo ładne liście. No, okej, Ja nie żartuję, ja mówię poważnie. dobrze. A No. powiedz mi, ty też masz ładną sukienkę. Odwaliłaś się, jakbyś na imprezę dzisiaj gdzieś szła. Widzę, że się czepiasz. Nie idę dzisiaj na imprezkę. Możemy sobie zrobić imprezkę w domu. Nigdzie się nie wybieram. A nie odwaliłam się. Po prostu dzisiaj mam luzacki dzień, dzisiaj nic nie robię. To mogłam się normalnie ubrać jak człowiek. W tym Nie jest, jak robol. w tym jest i chłodniej. No w tym mi jest chłodniej. W ogóle w Kieckach mi jest chłodniej, no. A dzisiaj jest 35 stopni. A ja lubię właśnie takie długie kiecki, bo lubię. No to się odwaliłam, jak to powiedziałeś. Proszę. To dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Może byś jakoś przyozdobiła? Co? Nie wiem, złotko czy coś. A, I gipsówkę? Tak, Gipsówkę, wstążeczkę, tak? tak, poproszę. Dobrze. Gaura to urocza bylina, która coraz częściej gości w naszych ogrodach i bardzo dobrze, ponieważ potrafi zachwycić swoimi urokliwymi, malutkimi, ażurowymi kwiatuszkami, najczęściej w kolorze białym lub też różowym. Pojawiają się one pod koniec czerwca i obsypują roślinę przez całe lato, zwiewnie unosząc się nad rabatą. Oprócz pięknych kwiatów, gaura ma również ciekawe liście, które nadają roślinie atrakcyjny wygląd przez cały sezon. Aby w pełni cieszyć się jej urokiem, przeznaczmy dla niej glebę przepuszczalną i średnio żyzną. Na podłożach żyznych roślina wyrośnie ponad miarę i pędy będą pokładały się w różnych kierunkach, co już nie czyni ją taką atrakcyjną. Ponadto wybierzmy dla niej ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko, chociaż może rosnąć również w lekkim cieniu. Bylina nie lubi przesadzania, gdyż ma głęboki korzeń palowy. Chociaż krótka susza nie powinna wpłynąć niekorzystnie na kondycję rośliny, to nie wolno dopuszczać do tego zbyt często, gdyż doprowadzi to do zwiędnięcia lub nawet utraty kwiatów. Dlatego niezbędne jest regularne, umiarkowane podlewanie, a jeżeli chodzi o upały, no to nawet obfite. Jeśli uprawiamy gaurę w pojemnikach, to musimy ją nawozić nawozem do roślin kwitnących, nie zapominając oczywiście o regularnym podlewaniu. Gaura jest odporna na choroby, chociaż zdarza się, że pojawi się na niej rdza, albo też mączniak prawdziwy. Na glebach nieprzepuszczalnych może wystąpić także zgnilizna korzeni. W sezonie roślinę niestety może zaatakować również mszyca. Kwiaty gaury są atrakcyjne dla pszczół i motyli, co też jest bardzo ważne. I pomyślcie o gaurze, może znajdziecie u siebie miejsce dla tej atrakcyjnej rośliny. Podwiązuję haberka, bo jest tak wiotki, łamie się tutaj na wietrze i myślałam, że tymi kółeczkami, one są super, je można łączyć, ale niestety jedno jest za mało, dwa są za dużo i zostaje niezawodny sznurek. No to 1,5 kółeczka. Nie, 1,5 kółeczka nie ma, bo nie będziemy dzielić.
Ale on jest śliczny i w ogóle jeszcze tutaj ten róż. Ja pierwszy raz spotkałam się z takim różowym. Zawsze właśnie były te takie niebieskie, habrowe, fioletowe, nie wiem jak to powiedzieć. I jeszcze oczywiście muszę się zająć pomidorami, które... Ale my nie planowaliśmy pomidorów. Nie, słoneczniki. Planowaliśmy słoneczniki, a wyszły pomidory. No to już jak są, to już trzeba wykorzystać sytuację, niech zostaną. Czy to znaczy, że będziemy mieli pomidory? A zobaczymy, nie wiem. No tak naprawdę to bym chciała, żeby były. Bo w sumie jak już mówię, jak już się tutaj znalazły i jest pomidorek jeden. No masz. O kurczę. Jest, no jeden na razie, może będzie więcej. No to plony będziemy mieli superanckie. Dobrze, niech będzie. Fajnie. Widzę, Batka, że sadzisz tą sierotkę. Oj tak, sierotkę, no sadzę, tak, bo już W sensie pyszną-główkę. tak, pyszną-główkę, czyli monardę, inaczej. My ją kupiliśmy na wyprzedaży. I dlatego tak źle wygląda. Tak, no, ze względu właśnie na wygląd, już były na wyprzedaży, ale postanowiliśmy, że może ją uratujemy. Zawalczysz o nią. No spróbuję, może mi się uda. A nie wiem, bo ona tutaj stała, ja nie wiem, czy ona nie ma mrówek. Tak mi się wydaje. Czyli jednym słowem w razie czego trzeba coś posypać. No trzeba. Tak, bo tu podniosłam podniosłam tylko doniczkę i od razu mrówy. A kompost dodałaś? Tak, tutaj już do dołka wrzuciłam kompost, także będzie miała co jeść. No i dużo wody, nie? Dużo wody, bo potrzebuje, bo to widać, że ona potrzebuje wody. W takim razie pokażemy Wam za tydzień, jak będzie wyglądała po tygodniu w ziemi. Mamy nadzieję, że się uchowa bidula, bo naprawdę ma fantastyczny kolor, taki różowiutki. No dobrze, ja myślę, Bartka, że już powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo uprzejmie Wam dziękujemy za oglądanie. Prosimy o subskrypcję, lajki i komentarze, bo to nas napędza do dalszego nagrywania. No i cóż, zapraszamy w niedzielę o 10. Jak zwykle. No i pa! Ale jeszcze zaczekaj, bo ja sobie wymyśliłem, że serduszko wam pokażę. Dobrze? No może być. No to też zrób. Takie serduszko. trochę uszkodzone, ale dobra. Pa! Nie umiem. Dbajcie o siebie.